Ależ ja tej czołówki dawno nie widziałem, tego zegara. Witam, dzień dobry wieczór panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i porozmawiam sobie dzisiaj o tym, co tam fajnego wydarzyło się w świecie kultury, sztuki, filmu, seriali, komiksów i horroru, bo o tym też będzie oczywiście dzisiaj. Czyli krótko mówiąc, co tam w chorym łudzie. Witam bardzo serdecznie. Jarosław, witam cię, fajnie, że jesteś. Jakub Trzaskowski, witam cię bardzo serdecznie. Kopel, a Dariusz Tokarczuk, fajnie, że jesteś. Bardzo mnie to cieszy rzeczywiście. Panie i panowie, mamy dzisiaj fajnych mnóstwo tematów rzeczywiście, bo będzie się działo, oj, będzie, bo pomówimy sobie o grach, bo dużo się darzyło, więc będzie między innymi o Robocopie, o Prince of Persia, Alan Wake, część druga. Tak, będzie o tym, że Zelda, że The Legend of Zelda zostanie filmem, więc to jest oczywista oczywistość. A oprócz tego oczywiście Disney nie byłby sobą, gdyby nie szykował kolejnego multiversum, uniwersum, nieważne jak to zwać. W każdym razie Król Lew dostanie swoje multiversum. Hokus Pokus 3 powstanie, więc rzeczywiście dwójka się dosyć dobrze sprzedała. Mamy zwiastun do Niezniszczalnych 4 ze Sylwkiem Stalowym. Kolejna część, oczywiście, że tak. Kolejna część, czyli Pogromcy Duchów, część już chyba 58. Nominowany do Złotych Globów serial HBO skasowany, o tym też będzie jak najbardziej. Będzie oczywiście o nowym filmie Zacka Snydera. Komiksowo będzie jak najbardziej, bo Bill Skarsgård zamieszka w DC. Wiemy, kto zagra najprawdopodobniej, kto zagra Supermana, a także kto zagra Harvey'a Denta, a także będzie o horrorach, bo panie i panowie, uwierzcie w to albo nie, Leprechaun is back, tak? Okazało się, że Leprechaun powraca, będzie rzeczywiście się z nim dużo działo. Cześć Nocturno, witam bardzo serdecznie, cześć Jurku, fajnie, że jesteś, więc dużo rzeczy, ale oczywiście na początek sprawy organizacyjne. W tym momencie, panie i panowie, jest tak, ponieważ rozpocząłem we środę nową serię w cyklu Kultowe Horrory, czyli omawiam Dyniogłowego, więc w tym momencie można głosować na to, co będzie po Dyniogłowym. I wysłaliście, i już wam tutaj pokazuję, wysłaliście właśnie swoje propozycje i jeżeli chodzi o propozycje, to podrzuciliście naznaczonego Insidious, tutaj dobrze widać? Dobrze widać. Naznaczony Insidious, Koszmar minionego lata, Koszmar następnego lata, Koszmar i tak dalej, to wiadomo oczywiście. Wzgórza mają oczy, Hill Have Eyes, Wstrząsy, Tremors, a także Ptakodemia, Birdemic, to są wasze propozycje. Więc w tym momencie jest 159 głosów, panie i panowie. Na razie póki co wygrywają Wzgórza mają oczy 38%, na drugim miejscu naznaczony. Ja w tym momencie na czacie wam wrzucam link do tego materiału, możecie klikać, możecie wchodzić i aż nawet sprawdzić, czy to się wszystko ładnie wyświetla, zgadza się. Możecie oddawać głos, głosować można do środy. Do północy i w najbliższą niedzielę powiem wam, która seria będzie omawiana, wiadomo, później. W tym momencie omawiam Dyniogłowego, później wiadomo, że będzie oczywiście Topór, bo to wybraliście, czyli Hatchet o Wiktorze Crowley'u, ale później właśnie wybieracie teraz i to tylko i wyłącznie od was zależy, więc jeżeli chcecie jakąś serię, to udostępniajcie, głosujcie i tak to będzie rzeczywiście wyglądało, bo to są, przypominam, to są wszystko wasze propozycje. To są wasze propozycje, to są rzeczy, które wy chcecie, ażebym omawiał. Witam, cześć Wiktorze, fajnie, że jesteś. Możesz wspomnieć o damie nowego polskiego horroru, którego akcja według mojego ojca dzieje się między innymi w naszych blokowiskach. Tytuł Unholy. O widzisz, nawet nie wiem, nie znam, muszę sprawdzić, może zapiszę akurat to może na przyszły tydzień. Jest jakiś długopis, proszę bardzo, same pisaki. Unholy. Ja może jakiś ewentualnie link na miarę, to dawaj znać. Cześć Sasik, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Popieram pomysł z wstrząsami, niski budżet, a solidne wykonanie. Tego jest aż 7 części, wiesz, do mnie w tym momencie, bo nabyłem to sobie oczywiście drogą kupna na Amazonie. Zresztą cykl Amazon poleca również będzie. Mam dla was dzisiaj w ramach tego cyklu 3 propozycje. I chyba Ormando podrzucił, mi się wydaje, jako pomysł, więc naznaczony niedługo będzie, bo w lipcu będzie 5. część, więc to jest 5 części. Koszmar minionego lata to jest chyba 3 albo 4 części, tak mi się wydaje. Wzgórza mają oczy podobnie. Wstrząsy jest tego 7 części. Ptakodemii są chyba 2 albo 3 części, albo Ptako część będzie niedługo. Bardzo fajny layout masz teraz. Dziękuję bardzo. Widzicie, ja lubię eksperymentować, dlatego między innymi dzisiaj była odliczajka i to jest jedna z tych rzeczy, która zostanie z nami aż do końca wakacji.
sprawdzam dokładnie, wiecie, testuję, lubię takie rzeczy robić. Dodatkowo, mówiłem wam ostatnio, że te moje rozmowy, które na przykład nagrywałem z Michem Szczepańskim odnośnie Patryka Wegi i tak dalej, to się będzie pojawiało, kiedy będę na urlopie, a urlop już niedługo, panie i panowie, bo tak patrzę tutaj, 8 lipca wyjeżdżamy i nie będzie mnie przez 2 tygodnie, więc można spokojnie śmiało powiedzieć, że odcinków 9 i 16 nie będzie, 23 zobaczę. W każdym razie te odcinki będą się pojawiały o 20. W niedzielę o 20 i do końca wakacji to będzie nowa godzina naszych spotkań. Czyli nie będzie 21:30, będzie 20 czasu polskiego oczywiście. Zobaczymy, jak to wypali. Według statystyk, według danych YouTube'a powinno być więcej ludzi, a poza tym też gro z was mówiło, stary, byłoby dobrze, wcześniej było, wiesz, w poniedziałek to szkoła, to praca, to studia i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczymy, jak to wypali. Przez całe wakacje będziemy spotykali się o 20, więc tak to rzeczywiście będzie wyglądało. To jest po pierwsze. Po drugie, co miałem po drugie? Gdzie to mam? Gdzie mam mojego OBS-a? Już sekundkę muszę sobie odpalić, no bo wiadomo, że jak nie odpalę, to nie włączę, a jak nie włączę, to nie będzie działało, panie i panowie. Dziękuję wszystkim wspierającym, naprawdę, czy to przez YouTube'a, czy to przez Patroneta, tak jak to zresztą widzicie, bardzo mnie cieszy naprawdę, że wspieracie, kanał rośnie przez to, coraz więcej fajnych materiałów ma możliwość powstawania, więc jak chcesz wspierać, to albo gdzieś na YouTubie jest przycisk wspieraj, albo w opisie masz link do Patronite'a. Skoro mówimy o nowych filmach, no to właśnie, panie i panowie, będą nowe formaty. Teraz jeszcze nie powiem jakie, to na zasadzie, że wiem, ale nie powiem co. Tak, oczywiście, że tak. Wymyśliłem kilka fajnych rzeczy i jeden z nich, bo są 2 formaty, jeden z nich to będzie taki serial, że to powiem, limitowany. 4, chyba 5 maksymalnie odcinków wyjdzie. Zobaczę, jak mi się to zgra, bo też nie chcę, żeby to były materiały takie godzinne, bo to rzeczywiście aż tak fajnie się nie ogląda. Postaram się tak gdzieś mniej więcej w 15 minutach powiedzmy streścić. Zobaczymy, jak się uda mi ogarnąć z nagrywaniem, a Lincolnowi z montowaniem. Więc będą się one pojawiały. A drugi materiał to już jest troszeczkę więcej odcinków, zobaczymy, jak to będzie. I to też nagle nie jest, że skoro powiedzmy we środę są kultowe horrory, piątek, sobota są na przykład nowości omawiane, a w niedzielę spotkamy się na żywo, że to będzie jeszcze wciskane pomiędzy. Nie. Te materiały się będą wrzucały naprzemiennie, bo rzeczywiście też nie mam aż tyle czasu, żeby nagle siąść i tam powiedzmy 6 czy tam 7 dużych materiałów w tygodniu ogarnąć. Nie, one się będą pojawiały, tak jak na przykład teraz poniedziałek, wtorek pojawiają się odcinki z cyklu jak założyć konto na przykład na Amazonie, czy tam na Disneyu i tak dalej, i one się pojawiają naprzemiennie oczywiście z materiałami typu top 10 horrorów na HBO albo 10 najlepszych seriali na Disneyu i tak dalej. I te wszystkie materiały będą się właśnie mieszały. Że będzie. Witam cię bardzo serdecznie, Madame Perfumella. Na Steamie będzie na dniach dostępne demo, to 15-17 czerwca wypuszczane będzie demo nowej wersji Layers of Fear. Proszę bardzo. No to widzisz, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. A dalej, cześć. Pchałem się między wstrząsami a wzgórzami, jednak mój głos poszedł na wzgórza, mają oczy. Pamiętajcie, macie... Nie, Trzasku, serial odpuszczam, bo rzeczywiście jakbym miał tutaj ogarniać, no to pomyśl tylko, że Chucky ma chyba 2 sezony, mnóstwo jest, koszmary Frediego są oczywiście i jest dużo rzeczywiście tych, nie dałbym rady wszystkiego ogarnąć, więc rzeczywiście skupimy się tylko i wyłącznie, panie i panowie, właśnie na filmach kinowych albo telewizyjnych, to nie ma znaczenia, bo tak na przykład ostatnio był Omen i 4. film z Omenu, tak, 4. film z tego cyklu był telewizyjny, nie ma problemu, ale seriali nie będę oglądać. Marcin, oglądałeś już trochę Opole, czy masz to w dupie? Mam totalnie wywalone. Wiem tylko, że Brzozowski dostał nagrodę bo to było na Twitterze, chyba za premiery, czy za debiuty, czy coś tam. Także totalnie, wiesz, całkowicie mam wyjechane. Mimo, że prowadzą chłopaki spod Tarnowa, bo dzisiaj ma prowadzić, albo będzie prowadził, bo tam jest kilka tych części, Pektus, tak, to są chłopaki z Ciężkowic, czyli spod Tarnowa, więc jakoś niespecjalnie mnie to dzisiaj rusza. Więc panie i panowie, zaczynamy, bo rzeczywiście tematów jest dosyć sporo i zaczniemy od, no tak akurat wypadło, coś dla graczy. Pogadamy o grach, bo rzeczywiście kilka tych rzeczy jest, więc już wam tutaj pokazuję. Zaczniemy od Robocopa. To jest w ogóle gra, która mnie bardzo interesuje, bo chciałbym sobie ją ogrywać na właśnie, jeszcze nie wiem, czy na Twitchu, czy akurat na YouTubie, ale bym chciał bardzo pograć. Robocop powraca, ale czy to powrót, na który czekaliśmy? Jest to oczywiście wiadomości nadesłane przez IGN.
Wczoraj w sieci, no oczywiście jest to z zeszłego z tygodnia, więc nie wczoraj, ale w sieci pojawiły się relacje zarówno IGN i GameSpotu z rozrywki z nadchodzącego Robocop Rogue City. Poza obszernymi wrażeniami na tych dwóch portalach w sieci można znaleźć czysty gameplay udostępniony dzięki użytkowniku Punish. Czego można się spodziewać? Wygląda na to, że potwierdzają to redaktorzy wyżej wspomnianych serwisów, że nasz żelazny policjant będzie praktycznie nie do zdarcia. No jak to Robocop, wiadomo. Rogue City wcielimy się w Alexa Murphy'ego, którego głosu użyczył aktor grający pierwszego Robocopa, czyli Peter Weller. I to jest super, że nie Richard Bark, że nie nikt z serialu, czy chociażby z tego beznadziejnego miniserialu Prime Directives, tylko rzeczywiście sam Peter Weller powraca i jest pięknie. Ponownie zostanie on rzucony na ulicę Detroit, aby oczyścić z przestępców akompaniamencie suchych żartów, które są nieodłączną częścią filmu. I buy it for $1. Według relacji IGN oddanie w naszą ręce takiej maszyny do zabijania jak Robocop jest jednocześnie błogosławieństwem i klątwą. Alex jest niesamowicie powolny, ale jest chodzącą zbroją, która nie musi się przejmować chowaniem się za zasłonami i byciem zwinnym na polu bitwy. Można śmiało przeć na wrogów, a w momencie, kiedy skończy się amunicja, możemy uciec się do walki wręcz, która potrafi zabić każdego przeciwnika jednym ciosem. Walka wręcz. Trudno powiązać, takie rozwiązanie sprawdzi się na dłuższą metę. Na początkowych etapach gry przeciwnicy nie stanowili jednak większego wyzwania. Oczywiście nie pokażę wam gameplaya, bo nie mogę, ale jak dobrze wiecie, możecie spokojnie wejść na YouTube i sobie tam kliknąć. A o czym będzie? Zostanie legendarnym półczłowiekiem, półmaszyną, wcieli się w bohaterskiego policjanta i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, o czym jest Robocop, to nie ma chyba sensu nikomu mówić, nikomu przedstawiać. To jest akurat jedna z tych rzeczywiście, ja jestem graczem koszmarnym, bo naprawdę kilka miesięcy temu dopiero odpakowałem gry z Bożego Narodzenia 2020, więc ja jestem beznadziejny. Już najczęściej to jest, powiedzmy, płyta z jakąś tam kompilacją gier z Segi i to odpalam na PlayStation i tak sobie z Wiktorem jedziemy, ale zobaczymy, jak to będzie z tym razem. Mam nadzieję, że będzie fajnie, bo to polskie studio robi w końcu i byłoby rzeczywiście dobrze. Chciałbym, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Witam Cię, Juigl, bardzo serdecznie. Planujesz iść w piątek na Flasha? Jak najbardziej, aż nawet, właściwie mogę powiedzieć, bo już czerwiec jest, więc moja rozpiska, jeżeli chodzi o czerwiec, no to oprócz tego, że wiadomo, w środę są kultowe horrory, czyli jest do końca miesiąca będą omówione części Dyniogłowy 1, 2, 3, 4, bo akurat tak to się składało. Będzie jeszcze w poniedziałki, wtorki, jak mówię, będą pojawiać się dziesiątki albo jak założyć konto no to już wam mówię, w tym momencie na piątek, sobotę jest zaplanowany, są 3 filmy, które mnie interesują. Flash, Asteroid City, a także Tyler Rake, część 2, czyli ten film z Chrisem Hemsworthem od Netflixa. Więc Flash będzie i najprawdopodobniej któryś z tych filmów pojawi się jako recenzja w poniedziałek albo we wtorek. Potem 23 są zaplanowane 3 filmy. Zobaczę, co uda mi się obejrzeć. 3 tytuły to Bez urazy, Chłopiec z niebios albo Odejdź. I potem jest na 30 mam zaplanowanego wrócić. Na 29 ma premierę pierwsza część serialu Wiedźmin, 3. sezon, jak najbardziej. I 30 jest Indiana Jones. I to są te wszystkie rzeczy. Jak już mówiłem, za czas jakiś jeden na urlop, więc pewnie kilka rzeczy mnie ominie, bo widziałem, że w tym momencie tam jest chyba Mission Impossible i coś tam jeszcze mnie ominie, ale mam nadzieję, że mi się to uda dziś nadrobić. Także Flasha jak najbardziej. Wiem, że w tym momencie już są osoby, które widziały, bo na przykład Wiktor, wiecie, fanboy czasami się tutaj pojawia, to on już rzeczywiście widział to dawno temu, ale jak najbardziej planuję Flasha obejrzeć. Z Polski to Trek to Yomi odpaliłam wczoraj i fajnie czarno-biała. O, proszę bardzo. Fakt mimo słabego tytułu, jakim okazał się Rail Shooter na licencji filmów o Johnie Rambo, Terminator Resistance, czyli kolejny twór polskiego studia, Tejon był udany, proszę bardzo. Tym samym ciekawy jestem symulatora Alexa Murphy. No zobaczymy, no. Ja widziałem właśnie już ten gameplay, sobie zobaczyłem, sobie obejrzałem. Wygląda robocopowo, no wiadomo, ten Peter Weller, Freeze, Dead or Alive, You're Coming With Me i tak dalej. Powinien być Dead or Alive, You're Coming With Me. Powinienem voice moda włączyć, byłoby dużo lepiej. No ale zobaczymy, jestem ciekawy, jestem zainteresowany, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie sensownie, fajnie i ciekawie. Ale lecimy dalej z grami, panie i panowie, bo Ubisoft zaskakuje. Powrót Prince of Persia. Ja w Prince of Persia grałem, ja cię kręcę. Ja wiem, w połowie lat 90. to już wtedy się rzeczywiście ogrywało to, no ale zobaczycie. Oczywiście to są wszystko informacje z konferencji Summer Game Fest, to jest akurat od Ubisoftu.
Podczas konferencji Summer Game Fest Ubisoft postanowił zaskoczyć wszystkich graczy. Legendarna seria Prince of Persia powraca w nowej odsłonie pod tytułem Prince of Persia The Lost Crown, czyli książę Persji, niech tak będzie, zagubiona korona. Gra osadzona będzie w mitologicznej Persji i ma wprowadzić pewien powiew świeżości w platformówkach. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, żeby mi się tutaj teraz zaraz nie włączył, bo będzie zaraz pewnie copyright strike. W Prince of Persia The Lost Crown gracze wcielają się w rolę młodego, lecz niezwykle utalentowanego wojownika imieniem Sargon, dobrze, nie Saragon, jako część elitarnej jednostki zwanej Nieśmiertelnymi. Im częściej słucham takie rzeczy właśnie jak Sami swój początek i tak dalej, tutaj Nieśmiertelni, to wydaje mi się, że ich twórców wyobraźnia jest bardzo ograniczona. Ich zadanie polega na ratowaniu księcia Gassana, co prowadzi ich do niebezpiecznej i przeklętej góry Oath. Gra czerpie garściami z gatunku Metroidvanii, musicie mi powiedzieć, co za gatunek, bo ja akurat nie kojarzę, pozwalając na swobodne odkrywanie otaczającego świata. Znajdziemy tu bogate i różnorodne krajobrazy od majestatycznej cytadeli wiedzy po malownicze terytoria lasu Hyrkańskiego. W trakcie gry zdobywane umiejętności i talenty pomogą Sargonowi odsłonić tajemnicę góry Oath, a także zmagać się z zagadkami i wyzwaniami, które na niego czekają. No, rzeczywiście dosyć ciekawie. Walka z kolejnymi istotami, elementem gry. Walka jest kolejnym istotnym elementem gry. No widzicie, Saragon będzie musiał stawić czoła mitycznym stworzeniom, potężnym bossom, a także pokonać różne pułapki. Mechanika walki pozwala na łączenie umiejętności bojowych i platformowych, co daje graczom możliwość mierzenia się z przeciwnikami tętniącymi siłą czasu, takimi jak Jahandar, strażnik Cytadeli. Unikalne doświadczenie gry zapewnia też ścieżka dźwiękowa stworzona przez irańskiego kompozytora Mendrixa, nie mylić z Matrixem. Jego muzyka łączy, dopiero było mówione o sucharach w Robocopie. Jego muzyka łączy tradycyjne instrumenty z nowoczesnym brzmieniem, prowadząc gracza przez mitologiczną Persję. Współtworzył go również nagradzany Gareth Coker, dodający epickiego wymiaru pojedynku z bossami. No rzeczywiście, kreowana przez doświadczony zespół Ubisoftu Montpellier gra to odświeżony klasyk wprowadzający nowe postacie historii. Gra będzie, to jest ważne, dostępna na Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X i S, Xbox One, Amazon Luna i Windows PC za pośrednictwem Epic Games Store i Ubisoft Store. Subskrybenci Ubisoft na PS i tak dalej. Czyli nie ma dostępności na wcześniejsze PlayStation, czyli PlayStation 4 i na wcześniejsze Xboxy również, panie i panowie. Więc już w tym momencie te dwie konsole, czyli między innymi moja, ma delikatnie po tyłku. Hyrkania to kraina z uniwersum Conana, czyżby jakieś powiązania? Widzisz, Hyrkania mi się bardziej kojarzyło, jak Conan to już z Cymerią, prawda? No ale to z drugiej strony mówię o książkach i możliwe akurat, że te 2 czy 3, które przeczytałem, tam nie było tego, chociaż kiedy ja to czytałem, to było jakieś 20 lat temu. Cześć Krzychu, witam Cię bardzo serdecznie. Ciekawostka, Peter Weller miał już okazję podkładać swój głos w grze. Wraz z nim m.in. Michaelem B. Jordanem wystąpił w grze Wilson's Heart, horrorze VR stylizowanym na Monster Universe od Universal. No widzisz, to może zabrzmi troszeczkę ciekawie, a nawet dziwnie, ale przyznam, że akurat Peter Weller jest to jeden z moich ulubionych Robocopów. Jeden z moich ulubionych Batmanów. Był swojego czasu taki dwuczęściowy, 2,5 godziny filmy właśnie o Batmanie i naprawdę tam zrobił, nie dość, że fabuła świetna, moja ulubiona kreska, czyli wszyscy ci, którzy mniej więcej kojarzą Batman The Animated Series, to jest właśnie dokładnie to i Peter Weller wcielił się świetnie, naprawdę wcielił się w Mrocznego Rycerza, coś rzeczywiście pięknego, panie i panowie, i jest to fajna sprawa. Już 30 osób dzisiaj było z nami. Dziękuję bardzo i dziękuję za wszystkie łapki w górę, panie i panowie. Zaraz dojdziemy do Zeldy, bo tutaj widzę, że jest kilku graczy, bo to i Madame Perfumela, i Trzasku, i kilka innych osób, więc będzie zaraz Zelda, ale zanim Zelda, to najpierw Alan Wake, część 2. Straszy nowym zwiastunem, jak podaje Remedy Entertainment. Summer Game Fest oczywiście obfitował w atrakcyjne zapowiedzi gier, a wśród nich nie mogło zabraknąć kontynuacji przygód Alana Wake'a. Po 13 latach ta nieco nawiązująca do Twin Peaks i twórczości Stephena Kinga gra otrzymuje długo oczekiwany sequel, pięknie, którego premiera zaplanowana jest na 17 października. A więc jeszcze kilka miesięcy poczekamy, niemalże pół roku, nie no mniej, 4 miesiące.
Podczas pokazu na scenie pojawił się Sam Lake, który podzielił się informacjami na temat wspomnianej wcześniej agentki Sagi Anderson. Swoją wypowiedzią stworzył niejako preludium do dłuższego fragmentu rozgrywki prezentującego sagę w akcji. Sagę, nie segę. Warto zwrócić uwagę na trafność wyboru imienia głównej bohaterki gry, której główny wątek skupia się wokół pisarza. No oczywiście tutaj jest teraz opisane, co jest na tym, że tak powiem, zwiastunie, ale tego wam nie będę pokazywał. Co mi się podoba, oczywiście tutaj jest, jak widać, czerwone, czyli tylko dla dorosłych, więc grubo. Alan Wake, o czym jest dwójka. Alan Wake, zagubiony pisarz uwięziony w koszmarze wykraczającym poza granice naszego świata, tworzy mroczną opowieść, usiłując ukształtować otaczającą go rzeczywistość i wyrwać ją ze swojego więzienia. Wbrew czującej się grozie, Wake stara się zachować zdrowy rozsądek i pokonać diaboła w jego własnej grze. Anderson i Wake to dwójka bohaterów podejmujących dwie desperackie podróże w obrębie dwóch różnych rzeczywistości, zespolona w sposób, którego żadna z nich nie jest w stanie zrozumieć. Ich decyzje odzwierciedlają się wzajemnie i wpływają na otaczające ich światy. No, brzmi dobrze, naprawdę brzmi dobrze. Jak akurat, może nie, że nie jestem wielkim graczem, ale akurat bardzo lubię sobie czasami pograć, no to w tym momencie może rzeczywiście Alan Wake to jest to, co powinienem sobie odpalić, pod warunkiem, że będzie, na PC tam musi być dostępne, a akurat mój komputer jest na tyle mocny, skoro potrafi montować materiał w 4K, to raczej powinno być w porządku. Pograłbym takie klimaty, lubię, zapowiada się ciekawie, no zdecydowanie tak, jak najbardziej. Super ten Alan Wake brzmi, brzmi dobrze, rzeczywiście fajnie. Masz na myśli adaptację komiksów Franka Millera? No nie wiem, czy akurat o Franka Millera im tutaj chodziło w tym Alan Wake. No zobaczymy. Ja ogólnie z grami mam duży problem. Naprawdę z grami mam duży problem. Bo jak ja widzę, że na przykład muszę zagrać na przykład, dać na przykład 90 euro, to mi się kieszeń, ja od razu przeczytam, jak mam 90 euro dać za grę, to ile bym za to kupił filmów? To od razu jest coś takiego, na takiej zasadzie. A jak powiedzmy chciałbym sobie ograć grę, no to się okazuje, ale to już było 3 lata temu i w tym momencie to już oczywiście nie ma o czym gadać. No ale może się rzeczywiście skuszę na ten temat. I słuchajcie, kultowa gra Nintendo doczeka się filmowej adaptacji, jak podaje Discussing Film, a także Twitter. Autorem jest Ewelina Leszczyńska. W ogóle na filmie ostatnio Karolina Głogowska się pojawiła z racji tego, że wydała nową książkę. Ostatni Diament. Dobra, naprawdę bardzo dobry. Jeżeli macie okazję, macie możliwość, to rzeczywiście bardzo, bardzo fajna książka. Universal i Illumination Entertainment domykają umowę w sprawie filmowej adaptacji gry The Legend of Zelda. Aktualnie nie wiadomo zbyt wiele o szczegółach projektu, możemy jednak przypuszczać, że podobnie jak ostatni hit studia, czyli Super Mario Bros. Film, będzie to animacja. No, nie wiem, czy jest sens w ogóle komukolwiek przedstawiać Zeldę, ale zobaczymy, czy coś jest napisane o filmie. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom zawodnęło zarówno rynkiem gier, jak i sercami graczy na całym świecie, zdobywając najwyższe oceny zarówno od Famitsu, jak i Edge w Wielkiej Brytanii. Sukces sprzedażowy są również imponujące, co jej recenzje. Nintendo potwierdziło za pośrednictwem Twittera, że najnowsza część serii Zelda sprzedała się w ponad 10 milionach egzemplarzy w zaledwie 3 dni. Bardzo, bardzo fajnie. To jest właśnie ta przewaga nad gier, oczywiście nad filmami, że tutaj powiedzmy przynajmniej przez najbliższe, umówmy się, 2-3 miesiące, żeby obejrzeć film, trzeba pójść do kina, a grę, dziękuję bardzo, kupujemy online, ściągamy, już mamy. A w kinie jakoś filmowej to niespecjalnie wyszło, bo pamiętacie, to było przy okazji Wonder Woman, czy chociażby Czarnej Wdowy. 3 dni, 10 minut w zaledwie 3 dni, ustawiając tym samym nowy rekord jako najszybciej sprzedająca się gra serii. Ponadto w najnowszych przygodach Linka osiągnął spektakularny sukces również w Ameryce, gdzie gra sprzedała się już w ponad 4 milionach egzemplarzy. Wynik ten czyni Tears of Kingdom najszybciej sprzedającą się grą. A tutaj jeszcze oczywiście co do Super Mario Bros. To zadebiutował w polskich kinach 26 maja i zarobił 1,305 mld na całym świecie. No ale oczywiście tylko tyle. Nie ma nic więcej na temat filmu, kiedy to będzie, co będzie, jak to będzie wyglądało. No zobaczymy, czas pokaże, no ale domyślam się, że mam nadzieję, mam nadzieję, tak to ładnie powiem, że będzie to wszystko rzeczywiście dobrze wyglądało, że będzie to fajna zabawa, bo
Dobrze wiecie, że jeżeli chodzi o chociaż z drugiej strony mam nadzieję, że Uwe Boll tego nie wyreżyseruje i będzie tu już jest wielki plus, że, będzie to wyglądało dobrze, będzie to rzeczywiście wyglądało wszystko fajnie i ciekawie, bo, y, ekranizacji, słabych ekranizacji, jeżeli chodzi o gry, to mamy mnóstwo i my tego akurat rzeczywiście nie potrzebujemy, bo ileż można rzeczywiście jakiegoś tam różnego rodzaju, badziewiaki oglądać. A jeżeli popatrzymy sobie oczywiście na, no może nie akurat Sonika, ale jeżeli tak naprawdę weźmiemy Mortal Kombat poza pierwszym, no to się rzeczywiście już nie nadaje do niczego. Silent Hill jest fajny jak najbardziej. Pierwsza część, druga to po prostu zapominamy. Chyba nie było dobrego Street Fightera. Tak mi się jakoś wydaje, że Street Fighter dobry, to jest eufemizm. Tego akurat, nie no, eufemizm, co ja gadam, to są rzeczy przeciwstawne. Tego raczej rzeczywiście nie było. Nie wydaje mi się, żeby jakoś tak mogło to być, bo niekoniecznie po prostu. Po sukcesie Mario nie ma w tym nic dziwnego. No tak, ale było już wiele gier ekranizowanych, które powiedzmy tam mniejszy czy większy sukces odniosły, prawda? No wiadomo, 1,3 mld no to już robi wrażenie, chociaż w sumie już tych filmów, które zrobiły ponad 1 miliard jest już bardzo, bardzo dużo, więc rzeczywiście to wygląda całkowicie inaczej. No ale mam nadzieję, no jest prawda Sonic, no to też nie było rzeczywiście źle. Może dostaniemy fajne rzeczy. U mnie straszny brak czasu na gry, tęsknię za czasem liceum, kiedy pograć i życie było łatwiejsze. No widzisz, teraz trzeba iść do pracy, trzeba się rzeczami zajmować i tak dalej, i tak dalej. Niestety nie ma za łatwo. Na YouTube mamy serial animowany Legend of Zelda z 1989 roku. 2 odcinki, mamy ochotę udusić linka, który jest strasznie irytujący. No co poradzisz, no rzeczywiście nie zawsze jest wszystko dobrze. Uncharted to była koszmarna ekranizacja. A wiesz, ja nawet do Uncharted się nie zabrałem. Gdzieś tam po prostu był pomysł, nawet ostatnio ogarnąłem, na której platformie mam go dostępnego, ale się nigdy nie zabrałem. Już w tym momencie już nawet nie pamiętam gdzie. No ale słyszałem, że nie było dobrze. No na przykład z drugiej strony Tomb Raider był dobry, ostatni, ale tego nie pociągnęli. Stwierdzili, że nie, dziękuję bardzo, tak sobie darujemy. Będziesz na karcie społeczności dalej dawać quizy o filmowych ciekawostkach? Tak, jak najbardziej. Pewnie zauważyliście, że karta właśnie społeczności ostatnimi czasy przeżywa renesans i to nie tylko dzięki, wiecie, ja lubię eksperymentować, lubię się uczyć, no i właśnie stwierdziłem, że zobaczymy. Wzrosło naprawdę bardzo dużo zainteresowanie kanałem, bo w tym momencie nawet jak ostatnio patrzyłem, to co według YouTube'a, to na nasz kanał został wyszukiwany w YouTubie przez użytkowników jakieś 3100% razy więcej niż 28 dni temu. Więc te wszystkie rzeczy typu shorty, o tym sobie pewnie pogadamy przy kolejnym odcinku Q&A, ale właśnie jak właśnie między innymi quizy, informowanie Was o tym, że na przykład tak jak wczoraj urodziny obchodziłby, gdyby oczywiście żył, Gene Wilder, który no, świetny aktor w parze z Richardem Pryorem, to po prostu był geniusz. Nawet dzisiaj obchodził swoje urodziny, więc rzeczywiście tego było dużo. Tak, jak najbardziej. Quizy będą się pojawiały. Quizy polegają na tym, że zadaję pytanie i są 2 odpowiedzi. Jedna jest prawdziwa, bo to jest rzeczywiście quiz na bazie faktów, nie na zasadzie tylko powiedzmy, który film podoba się Tobie bardziej. Takie rzeczy też, ale nie na tym polegają quizy. No i w tym momencie Wy odpisujecie, no i tam jest podane, o proszę bardzo, nie, rzeczywiście, co było ostatnio? Ostatnio było, który film zarobił więcej? Epoka Lodowcowa 2, nie Epoka Lodowcowa, Kraina Lodu 2 czy Super Mario Bros. No się okazało, że Epoka Kraina Lodu 2 zarobiła chyba tam o $50 milionów więcej, tam miliard z czymś, co nie? Ale tak, jak najbardziej będą się pojawiały quizy, bo fajnie na nie reagujecie, a poza tym to z nami też frajda. W filmie Uncharted wsadzili wszystkie wątki z wszystkich 4 części gry, wciskając kij, że dzieje się to przed pierwszą częścią. No popatrzcie, co ostatnio się stało z The Last of Us. To po prostu to dopiero był wielki hicior i no, oni sobie zdają sprawę, że jednak widz to już nie jest debil. My nie jesteśmy gumbasami, które po prostu pójdą gumbasami na oryginalny Super Mario Bros. I będzie słabo, tylko my w tym momencie chcemy czegoś więcej sensowniejszego, co nie? Bo ile są produkcje, na które można przymknąć oko, jak właśnie Mortal Kombat ze względu na sentyment, na przetarcie szlaku, na genialną ścieżkę dźwiękową, jak Doom Bartkowiaka, bo kilka tam rzeczy się zgadzało, no to różne to jest. Gratulacje takiego zasłużonego, rozumnego kanału. Dziękuję bardzo. To też jest Wasza zasługa, bo na przykład pokazuje mi, ile jest udostępnień poszczególnych materiałów, można to sprawdzić. To naprawdę, uwierzcie mi, co mamy teraz? Teraz mamy czerwiec. Za maj jest chyba z 800 czy 900 udostępnień, a to znaczy, że na przykład, teraz jest Nocturno, prawda, Ciach, on udostępni na swoim tam Facebooku, Discordzie, gdziekolwiek, no i w tym momencie ktoś to kliknie, ktoś zobaczy, o dziękuję bardzo.
naprawdę jest rewelacyjnie, jesteście super świetnie i bardzo mnie to cieszy. Cześć Kamalo, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Więc no, kanał rośnie i oby tak dalej. Według YouTube'a 4000 subów nam klikną w ciągu miesiąca. Także pewnie będzie super. Słuchajcie, widzę, że jest tutaj dużo osób, które z nami od jakiegoś czasu nie było. Teraz będzie cykl Amazon poleca. Jest to kilka filmów, które ja wybrałem, które Wam proponuję. To na zasadzie bestsellery Amazonu. Akurat wypatrzyłem. Dzisiaj mam 3. Dzisiaj mam 3, wybrałem dla Was i możecie sobie, jak to ładnie się mówi, nabyć drogą kupna. Czemu akurat Amazon? Ponieważ jestem, jakby to powiedzieć, członkiem, a niech tak będzie. Są linki afiliacyjne zwane RF linki i jeżeli zdobędziecie się na odwagę, ale żeś zagadał. Jeżeli kupicie sobie, to Amazon mi po prostu z racji tego odpali mi tam kilka złociszy i to wszystko, krótko mówiąc, ale przy okazji są to dobre filmy, bo pierwszym filmem, który chciałbym dzisiaj polecić, i oprócz tego, że te linki są na czacie, również są w opisie, panie i panowie, jest Dunkierka. No chyba tego filmu nie trzeba nikomu przedstawiać. 4K Ultra HD, jest to wersja Blu-ray 4K, a także 2 razy zwykły Blu-ray. Wszystkie te produkcje, o których ja Wam tutaj mówię, one mają albo polskiego lektora, albo polski dubbing, albo polskie napisy, więc nie ma tego, że rzeczywiście to jest lipa, że słabo. No wydaje mi się, że Dunkierki Christophera Nolana nie trzeba nikomu przedstawiać. Tutaj jeszcze widzicie dokładnie, oj proszę bardzo, i zmieniłem ten HDR jeszcze wjeżdża, także dla tych, którzy mają nowsze telewizory i te właśnie soundbary, czy tam dźwięki dają radę. Koszt to 77 zł 19 groszy, więc wydaje mi się, że cena jak najbardziej zacna, więc możecie sobie spokojnie ogarnąć. To jest oczywiście Amazon polski, więc to wszystko jest jak najbardziej dostępne. Nie ma tego, że patrz, Skrót se wymyślił i to jest na Amazonie brytyjskim czy coś. Nie, jak najbardziej tutaj. Także można sobie to zobaczyć. Rozważam nabycie abonamentu Amazonu drogą kupna. Ekonomicznej wiem, że się opłaca, a jeśli chodzi o bibliotekę warto. Wiesz, to już zależy, czego szukasz tak naprawdę. Wiesz, no opłaca się, bo to jest 49 zł rocznie, co nie? No i nie tylko jest Amazon, ale też te wszystkiego rodzaju priorytetowe przesyłki i tak dalej, i tak dalej. Także w ogóle materiał jest na kanale i na którym jest również RF link, że jeżeli przez ten link założysz sobie konto na Amazonie, to oczywiście płaci swoje 49, ale mi za to Amazon również zapłaci, że powiedzmy skaptowałem kolejną osobę. Dużo jest na Amazonie materiałów klasy B, to znaczy jeżeli jesteś fanem horrorów, takich rzeczy, filmów, tego jest rzeczywiście mnóstwo. Ja używam Amazonu głównie dla kilku produkcji, na przykład naprawdę uwielbiam serial The Boys i to mnie skusiło, żeby rzeczywiście sobie Amazon kazać, bo to jest świetna sprawa. Jest kilka innych produkcji, które sobie lubię zobaczyć, a poza tym dla mnie to jest dobre, bo nieraz horrory, które mi wybieracie do omawiania w cyklu Kultowe Horrory, są na przykład na Amazonie, bo tam na przykład dostępne są, tak jak sprawdzałem ostatnio, co to było, chyba nawet właśnie Dyniogłowy, że właśnie jest dostępny na Chillu, tam chyba nie Showmax.com, tylko ta platforma, która teraz weszła niedawno i właśnie jest na Amazonie. Mówię, wchodzę elegancko, ja to mam i dziękuję bardzo. Nie trzeba kombinować, szukać, sprawdzać 58 000 platform, tylko tu już jest platforma, którą mam, a poza tym, no nie czarujmy się, 49 zł za rok za to, a tam też są jeszcze oczywiście rzeczy dla graczy, bo oni też mają, bo Amazon, czyli Jeff Bezos jest właścicielem Twitcha, więc to jest wszystko połączone i tak dalej. Naprawdę dużo fajnych rzeczy. Jak uwielbiasz klasę, naprawdę sprawdź sobie, nie musisz od razu wykupywać, a poza tym oni mają chyba tygodniowy albo dwutygodniowy, już teraz nie pamiętam, sprawdź mój materiał, bo on jest w miarę nowy, to sprzed bodajże 2 miesięcy i jest okres chyba dwutygodniowy, kiedy możesz sobie sprawdzić, co tam jest, a dodatkowo mają jeszcze te na żywo, mają różnego rodzaju wydarzenia, jak teraz na przykład było French Open, też to było pokazywane, można było sobie na Amazonie zobaczyć, Także jak najbardziej, panie i panowie, według mnie warto. Słuchajcie, drugą produkcją, którą chciałem wam polecić, jest też Chris Nolan, tak się jakoś złożyło. Akurat to jest Interstellar, panie i panowie, 4K Ultra HD oczywiście plus Blu-rayasy. Tutaj jest troszkę drożej, bo kosztuje 139 zł 99 groszy. Film dobry jak najbardziej. To jest film bardzo dobry, chyba jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o Nolana, bo on ma dobre filmy i bardzo dobre i takie, które po prostu nie jestem w stanie ogarnąć, przekonać się do nich. Więc jak najbardziej możecie sobie Interstellar kupić.
staram się właśnie tutaj wybierać filmy, których nie trzeba nikomu przedstawiać, bo akurat wydaje mi się, że nie ma po co przekonywać: „O, kup sobie ten film z 1914, to jest rzeczywiście świetna sprawa”. Niekoniecznie, niekoniecznie. I ostatnim filmem, który chciałem wam dzisiaj polecić, z racji tego, że właśnie Gene Wilder, urodziny to, panie i panowie, znikaj. Młody Frankenstein. O, tutaj oczywiście widać, ojej, pokaż się. Jest Gene Wilder, jest Marty Feldman, jest, i zawsze pamiętam, czy to jest Christopher Boyle, czy Danny Boyle, nie. Peter Boyle, przepraszam bardzo. Więc można sobie kupić. Akurat to jest wersja na DVD za 55-58. Czemu? Ponieważ na Blu-rayasie jest, tutaj można kupić jak najbardziej, ale tam nie ma polskich napisów. A ja nie wiem, jak wy ogarniacie język angielski. Co prawda można kupić na VHS-ie za prawie 200 zł, bo taka kaseta, proszę bardzo, taka kaseta też jest. No ale akurat wybrałem dla was VHS-a, nie tylko DVD. Więc jeżeli chcecie skorzystać, to proszę bardzo, jak mówię, będzie mi niezmiernie miło. Są tak zwane linki afiliacyjne, RF linki. Wy za to nie płacicie, a mi Amazon z racji tego po prostu odpali tam kilka złociszy. Bo trzeba jakoś zarabiać. Już tutaj możecie pisać pytania, zaraz będę sprawdzał, a tymczasem lecimy do kolejnego tematu, bo dzisiaj jest jeszcze kilka oczywiście. Mówiłem, że Disney pragnie bardzo, żeby kolejne uniwersum było, no bo Gwiezdne Wojny to tak słabo jest, ale to jest akurat artykuł New York Timesa, panie i panowie. Tym razem Król Lew jak Gwiezdne Wojny, Disney szukuje nowe ekranowe uniwersum, jak zwał, tak zwał. Szef produkcji filmowej wytwórni Disneya Sean Bailey udzielił niedawno wywiadu dla The New York Times. W trakcie rozmowy padła sugestia, że studio Myszki Miki planuje stworzyć nowe ekranowe uniwersum, którego kamieniem węgielnym będzie Król Lew. Mowa oczywiście o widowisku Johna Favreau, zrealizowanym w konwencji fotorealistycznej animacji remake'u klasycznej disneyowskiej kreskówki z 1994 roku. Pięknie to zabrzmiało. Pomimo mało przychylnych recenzji, film zarobił na całym świecie ponad $1,5 miliarda. W przyszłym roku na ekrany kin trafi jego kontynuacja Mufasa The Lion King w reżyserii Barry'ego Jenningsa. Zdaniem Baileya Król Lew ma szansę stać się wielką, epicką sagę na miarę Gwiezdnych Wojen. Świat tytułowego zwierzęcego monarchy wydaje się na tyle rozległy, że można w nim znaleźć mnóstwo nowych historii do opowiedzenia. Więc pewnie dostaniemy film o Pumbie, tak, o Tymonie i o kim tam się jeszcze da, i potem jeszcze 15 seriali. No zobaczymy. Przypomnijmy, że oryginalny Król Lew doczekał się 2 kontynuacji zrealizowanych na rynek kina domowego. Ponadto powstały 2 serialowe spin-offy, Timon i Pumba, a także Lwia Straż. Wiktor jest wielkim fanem Lwiej Straży. Uwielbia. A fabuły nie będę rzeczywiście mówił, nie będę zdradzał. No to jest nic innego jak po prostu zamach na naszą kasę i tak, dokładnie, ty przeczytałem w tym momencie twój komentarz, Joigl. Psucie nam dzieciństwa, no bo rzeczywiście ja pamiętam, że byliśmy w kinie z Mają i to mówimy już wielokrotnie, na Dumbo, reżyserowanym nomen omen przez dobrego reżysera, czyli przez Tima Bartona, a tu się nagle okazało, że no, Maja mi mówi: tato, ja się boję. Co prawda to już było kilka lat temu ładnych, no ale rzeczywiście tak to było. No, w tym momencie był kolejny filmik, kolejne, i czy ja wiem, czy rzeczywiście nam to potrzeba? Widocznie Disney wie, co robi, no bo słuchajcie, skoro zarobił ponad $1,5 miliarda, no to jest grubo rzeczywiście, dużo pieniądzurów. Praw autorskich żadnych nie trzeba wymyślać. Scenariusz jest niemalże, no więc, a Jon Favreau to jest uznana marka, no bo facet, który dał nam Ironmana, Mandalorianina między innymi i Księgę Dżungli również. Także rzeczywiście facet zna się. Jurek pisze, crossover skazy z Jokerem, czemu nie? Tak, już widzę takiego Jokera, idzie z nożem do skazy. Why so serious? No, rzeczywiście coś tam mogłoby być. Pamiętam, że mój syn oglądał Lwią Straż. No to widzisz, no to rzeczywiście to dzieciaki to oglądają, więc będą to chciały zobaczyć. No. A tak na dobrą sprawę chyba tylko Piękna i Bestia miała dobre oceny wśród krytyków, a reszta no tak, no niespecjalnie. Crossover Mufasy z Vaderem już tak grani przez jednego aktora. No w sumie z drugiej strony, tylko czy James Earl Jones, bo oczywiście o nim mowa, chodzi o Vadera głosowo, nie aktora. Czy James Earl Jones miałby ochotę i powiedziałby: no proszę bardzo, to ja się pojawię. Zobaczymy. Może rzeczywiście. To nie było, a w tle hieny Harley i hieny Skazy, nie? I dodatkowo jeszcze piosenka z Pana Kleksa. Czy to było Podróż Pana Kleksa, tak? Za pustynię dając susa, nie wydzieraj się z garbusa. To
pokraka czworonożna i tak dalej. No można dawać, robimy, piszemy scenariusz. Czy dostaniemy drużynę Avengerów złożonych z postaci filmów Disneya? Słuchaj, niedługo, jutro, tak? Jutro będzie ogłoszony, pokazany zwiastun do drugiej części Psiego Patrolu, no to rzeczywiście może tam gdzieś się pojawi coś takiego, no. Pumba jako Iron Man, no zobaczymy. W każdym razie no, jest to nieuniknione, bo słuchajcie, mają prawa autorskie, mają swoje platformy, więc nawet jeżeli te kolejne części miałyby już wychodzić tylko i wyłącznie po to, żeby tę bibliotekę zapchać, żeby to rzeczywiście powstawały nowe rzeczy, nie widzę przeszkód. W tym momencie wiem, że i zwiastun już jest nowego filmu dokumentalnego o Stanie Lee. Ma być to film biograficzny właśnie, gdzie tam Stan Lee sobie jest. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale rzeczywiście nikt im tego nie zabroni. A jak tutaj widzicie, w ogóle wbija się subskrybuj i tak dalej, więc możecie dawać łapy i te wszystkie rzeczy, co ja tam bardzo lubię i czasami o tym sobie pamiętam, żeby wam powiedzieć. Dobra, lecimy dalej. Kolejny temat. A kolejny temat to dalej. Pozostajemy w świecie Disneya, panie i panowie, bo Hokus Pokus 3 powstanie. No, rzeczywiście tak to akurat jest, ponieważ okazało się, że dwójka się dobrze kliknęła, ale o tym wam zaraz powiem. To jest akurat artykuł Deadline. Siostry Sanderson wracają 30 lat po premierze Hokus Pokus i niecały rok po premierze drugiej części. Platforma Disney ogłosiła, że przygotowuje trzecią część. Decyzja o realizacji kontynuacji nie powinna dziwić, ponieważ Hokus Pokus był wielkim hitem platformy Disney+. Film był podobno oglądany przez rekordowe 2,7 miliarda minut. W tym momencie chyba Arnold Schwarzenegger, reklamując swój nowy serial Fubar na Netflixie, tam jakiś post widziałem jego na Twitterze albo na Instagramie, że dawać, robimy tam 100 milionów minut, a tutaj 2 miliardy 700 tysięcy minut. Po prostu masakra jakaś. W rolach głównych oczywiście powrócą Bette Midler, Katy Najman i Sarah Jessica Parker. Podczas promocji Hokus Pokus 2 Bette Midler zdradziła, że chciałaby mieć swoją własną filmową serię i postać, do której wraca. Wygląda na to, że czar zadziałał i jej życzenie się spełniło. No widzicie. Gdyby miała powstać trzecia część, oczywiście wzięłabym w niej udział, dodała wówczas aktorka. Nie wiem, jaka mogłaby być historia, ale uwielbiam Winifred, Sarę i Mary oraz ich relacje. To dobre dla kobiet, trzymamy się razem w największych opałach, ale wprowadzamy też sporo chaosu. Niewiele kobiet robi wokół siebie tyle hałasu. Ja drugiej części nie widziałem. Pamiętam, że widziałem jedynkę. Wiecie, wtedy, kiedy jeszcze to chyba się oglądało na VHS-ach czy jakoś tak. No ale pewnie moje dzieciaki będą chciały oczywiście obejrzeć, no bo wiadomo jak jest. Cześć Mace Windu, widziałeś Boogiemana? Nie widziałem Boogiemana. Niestety u mnie nie jest wyświetlany. To była druga część? Tak, druga część była, mówiłem o niej zresztą. Cześć Wiciu, witam Cię bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś. Zaraz przechodzimy do Sylwka Stalowego, panie i panowie, bo akurat Sylwek daje radę. No, zobaczymy, bo akurat wrzucił ostatnio zwiastun do Niezniszczalnych. No, nie mogę wam go pokazać, oczywiście, wiadomo, prawa autorskie, ale spokojnie możecie wejść na YouTube'a i sobie go zobaczyć. Jest pierwszy zwiastun, powracają Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jason Statham. Oczywiście, że są. W tej części zobaczymy kilka znajomych twarzy. Jason Statham powróci jako Lee Christmas, Dolph Lundgren jako Gunnar Jensen, Randy Couture jako Toll Road i Sylwek Starowy jako Barney Ross. Dołączy do nich Megan Fox. Naprawdę? Megan Fox. Tony Ja, Monster Hunter. Ja Tonego uwielbiam. To było pierwsze, co z nim widziałem. Ong Bak, tak mi się wydaje. A także 50 Cent. No okej, może po prostu być. O fabule oczywiście niewiele wiemy, ale za kamerą stanął były kaskader Scott Wu, odpowiedzialny między innymi za Need for Speed. To nie wróży dobrze, nie. Autorem scenariusza jest Spencer Cohen, odpowiedzialny za zagładę, a poprawki do tekstu nanieśli Max Adams i John Joseph Connolly, odpowiedzialny za Six. Film jest wspólnym projektem Lionsgate i Millennium Media. No to jest akurat nic nowego, to rzeczywiście panowie współpracują razem. No jestem ciekaw, ponieważ ja czekam naprawdę, aż rzeczywiście, bo Niezniszczalni według mnie druga część była najlepsza. Piszcie mi, czy się rzeczywiście z tym zgadzacie. Druga część była jak dla mnie po prostu super rewelacyjna i kosmiczna. Chuck Norris, wiadomo. Ale w tym momencie, skoro już nie pojawiają się i Arnold, no Bruce Willis, wiadomo, siłą rzeczy nie może, ale chciałbym więcej tych niezniszczalnych, a tutaj Jetali nie ma. Cynthia Rothrock by się chociażby wzięli, a tutaj tak zobaczymy pełną obsadę i twórców, panie i panowie, no popatrzmy. No Statham, Stallone, wiadomo, Andy Garcia.
Gdzie Andy Garcia do kina akcji? No tak niespecjalnie, no ale dobra, skoro już jest, no to 50 Cent, jest Megan, jest Dolph, Iko Uwais i Randy Couture. No Randy Couture też są taki z niego akcyjniak, że hej. No i tyle, więc tak naprawdę no czwartej części teoretycznie miało nie być, bo były planowane tylko 3 części, no ale domyślam się, że zgodziła się włoska firma Mamona Casucci Szmal, no i stwierdzili, dobra, no to robimy dalej, lecimy. Nie będziemy się przecież wygłupiać, po prostu kręcimy kolejną część. No nie wiem, Expendables. No. Tutaj oczywiście jest ładny, bardzo ładny plakat. Pokażcie mi plakat. Proszę bardzo, statam. Nie mają czasu na śmierć. Co wy myślicie na ten temat? Jak to wygląda? Megan Fox jako kto? Ona jest dziewczyną, partnerką, narzeczoną, nieważne, Jasona Stathama i ona też gra agentkę, jakieś tam 3 literówki, wiesz, KGB, PKP czy inny ZUS, więc ona to też się zaczyna tam bić i w ogóle i tak dalej. No, druga część najlepsza. Dziękuję bardzo, Wiciu, zgadzam się z tobą. Jurek pisze, Megan Fox, ja tak nie skreślam, chociaż bardziej jest znana z operacji plastycznych, a na niezliczalnych pójdę, bo do tej pory się nie zawodziłem. No tak, no ale rzeczywiście ona mi się akurat niespecjalnie, no dobra, ktoś powie zaraz, ale Cary wystąpiła w Żółwiach Ninja, wystąpiła w Transformerach i tak dalej, więc czemu nie? Może być jak najbardziej, ale no jak dla mnie to nie jest rewelacja. Tak, biednie z aktorami, biednie z tymi, które byśmy uznawali rzeczywiście za no, gwiazdy kina kopanego. No, Arnolda w tym momencie nie mamy, no bo Arnold rzeczywiście w tym momencie zajmuje innymi rzeczami. Ma ten Fubar, teraz był na Netflixie, czy jest, czy będzie 3-częściowy film właśnie o Arnoldzie, dokumentalny i kilka innych projektów, no więc on nie ma w tym momencie czasu, a Sylwek w tym momencie musi robić swoje, w ogóle aż ze Statham znalazł miejsce pomiędzy tymi wszystkimi szybkimi i wściekłymi i tak dalej, no zobaczymy. Pewnie obejrzę, oczywiście, że obejrzę, bo wychowałem się tak samo pewnie jak gro z was tutaj na tych wszystkich filmach kopanych, na tych Seagalach, Van Dammach, Rambo, Rocky i tak dalej, Cobra, no oczywiście, że taki Predator, więc pewnie sobie zobaczę, ale czy to jest na zasadzie, wyczekuję? Może jak zobaczymy troszeczkę więcej, kilka tam informacji będzie, może będzie, pożyjem, uwidiem. Do tej pory niezliczalni byli spoko, pożyjemy, zobaczymy. Dokładnie. Ja pani i panowie przypomnę tylko, że gadamy sobie dzisiaj o filmach. Zresztą jak co tydzień sobie gadamy o filmach i co nam jeszcze zostało? Zostały nam jeszcze Pogromcy Duchów, seriale, które kasuje HBO, będzie o komiksach, a także będzie o horrorach, bo musi być o horrorach. Tutaj Trzasku pisze, że Fubar trochę cringe'owe, ale nie najgorsze spojrzenie w kierunku prawdziwych kłamstw. Takie 6+/10. No więc rzeczywiście mi się trzecia część średnio podobała. Tam były problemy z nią, bo rzeczywiście pamiętam, ona wyciekła do internetu i w tym momencie film nie zarobił tyle, ile miał, bo oni tam planowali, że będzie mnóstwo pieniądzurów, ale ponieważ był pokazany gdzieś tam na jakiejś stronie pirackiej, no to nie zarobił i tak dalej, była płacz i zgrzytanie zębów. Też pamiętam, że w trzeciej części Harrison Ford doszedł do ekipy, no ale jak to wyszło, no to już każdy w tym momencie wie. To jest seria, która ma wzloty i upadki i gro osób, zwłaszcza odtwórczynie i twórcy filmu Pogromczynie Duchów płakały, że nie, no jest słabo i w ogóle. No to potem się okazało, że dostaliśmy kolejną część, przynajmniej częścią oczywiście oryginalnej obsady, bo wiadomo, że nie wszyscy są, reżysera nie ma, współtwórcy Harolda Ramisa również, ale nowi Pogromcy Duchów najprawdopodobniej nawiążą do projektu Dana Aykroyda. O tym pisze Screen Rant. Na oficjalnym twitterowym koncie, muszę wam pokazać przecież, no jeszcze, widzicie, to jest nowa rzecz i ja jeszcze tak do końca nie pamiętam. Znaczy, nowy format pokazywania. Na oficjalnym twitterowym koncie Ghostbusters pojawił się plakat kontynuacja filmu Pogromcy Duchów Dziedzictwo. Nowa wersja logotypu skłoniła fanów do spekulacji nad tytułem zbliżającego się sequela. Wywołała też falę domysłów dotyczącą fabuły. Czy twórcy nawiążą do niezrealizowanego projektu Dana Aykroyda? Zaraz wam o tym filmie, o tym pomyśle Dana Aykroyda oczywiście opowiem. Na długo, zanim Jason Reitman przejął franczyzę reżyserowaną niegdyś przez jego ojca, Iwana oczywiście, w planach była trzecia część Pogromców Duchów, według scenariusza Aykroyda. Tytuł miał być Ghostbuster Hellbent.
miało być bezpośrednią kontynuacją Pogromcy Duchów 2, w której oryginalna ekipa wraca z emerytury i przenosi się do alternatywnego wymiaru w piekle. Pięknie. Ich zdaniem było pokonanie nowej plagi duchów atakujących Manhattan. Produkcja miała być też punktem wyjścia do opowieści o kolejnym pokoleniu pogromców duchów. Na odtwórcę tych ról typowano Chrisa Farleya, Chrisa Rocka i Bena Stillera. Więc to wam tylko pokazuje, że ta część miała powstać już dawno temu. Szczegóły fabuły kontynuacji trzymane są w tajemnicy. Nie wiadomo, czy twórcy wykorzystali pomysł Aykroyda lub zainspirowali się nimi, by stworzyć nową historię. Fakt, że akcja ma się toczyć w Nowym Jorku, zdaniem niektórych komentatorów, ma jednak potwierdzić powiązanie nowego filmu z Hellbent. No i to byłoby rzeczywiście dobre, bo Dan Aykroyd nie raz, nie dwa udowodnił nam, pokazując scenariusze, że on dokładnie wie, o co chodzi. Przecież słuchajcie, takie klasyki jak, no mówimy teraz o Pogromcach Duchów, ale chociażby co tam jeszcze było? Blues Brothers. No jak dla mnie to jest po prostu rewelacja. Naprawdę to jest świetna sprawa. Niewiele osób wie, że on pisze ogólnie scenariusze, no ale zdarza mu się jak najbardziej. Proszę bardzo, Madame Perfumela widziała Boogiemana, mówiła, że mocno się redni. W ogóle to przeraziłem się, że mało ludzi chodzi do kin. Kasy co prawda od dawna już są, gdzie popcorn się kupuje, ale frekwencja to makabra. No widzisz, jak to jest. No, Pandemix wiele pozmienia. Na tych Pogromców Duchów jak najbardziej czekam, bo ja Pogromców lubię, uwielbiam. Zresztą mam oryginalną duologię na DVD jeszcze. Dopiero powoli zacząłem wymieniać wszystkie rzeczy na Blu-ray, ale troszeczkę oczywiście to czasu potrwa, zanim rzeczywiście będzie wszystko pozmieniane. Słuchajcie, teraz przechodzimy do świata komiksów, bo tutaj się dzieje, czy jeszcze nie do świata komiksów? Kilka słów o komiksach. A czemu o komiksach? Nie, na razie będzie o tym serialu, co go tam HBO potraktował młotkiem i wyrzuciło go do kosza. Nominowany do Złotych Globów serial HBO skasowany, podaje Deadline. No i to rzeczywiście to jest dziwne, bo o ile rozumiem jakiś tam powiedzmy serial, który nie klika się, nie ogląda, w ogóle nigdy go nie docenia, wywalamy go, ale to jest serial nominowany do Globa i proszę bardzo, ciach do kosza. No chyba że rzeczywiście, że może wrzucili go potem na Maxa czy na HBO Maxa, nie wiem w tym momencie jak to się nazywa, i tam przegrał walkę z czymś innym. Mamy złą wiadomość dla fanów serii Perry Mason. Nie macie co liczyć na kolejne odcinki. Po 2 sezonach serial został skasowany przez Chapciaka. Powodem kasacji była zbyt niska oglądalność jak na ponoszone przez stację koszty związane z jego realizacją. HBO zamierza jednak w dalszym ciągu prowadzić kampanię, by zapewnić serialowi nominację do tegorocznych nagród Emmy za drugi sezon. Więc krótko mówiąc, nie zgodziło się, więc zbyt mało osób go oglądało. Domyślam się, że to głównie chodzi o platformę streamingową. No co poradzić? Czy mówić o czym jest? O, już was pauzuję, tutaj, żebyście nie gadali. Chyba nie ma potrzeby. O detektywie, krótko mówiąc. W roli tytułowej wystąpił Matthew Rhys. Towarzyszyli mu m.in. John Lithgow, dajcie spokój, Lord Farquaad, m.in. Shia Wiggum, a także znana z tytułowej roli Messansie She-Hulk, Tatiana Maślany, jakoś Alice i Juliet Rylance. No więc teoretycznie obsada dobra. Choć Tatiana Maślana, nie będę nikogo okłamywał, nie będę wymyślał, nie podeszła mi, jeżeli chodzi o She-Hulk. No ale widzisz, no proszę bardzo, my dopiero o Pogromcach mówiliśmy normalnie, a ty przychodzisz po naprawdę Gloneo nieładnie, ale będzie jak najbardziej i możliwe, że wykorzystają stary scenariusz Dana Aykroyda. Myślę, że chodzi o uwagę. Mój 5-latek potrafi obejrzeć Spidermana trwającego 2 godziny. Potrafi. Raczej nauczyliśmy się oglądać w domu, HBO, Netflix i tak dalej. Wygoda. Aha, nawet do tego, że do kin. Możliwe, wiesz, my byliśmy ostatnio na nowym Spidermanie, no i Wiktor miał duże problemy, żeby usiedzieć na filmie, mimo że on lubi Spidermana, ogląda, jak to się nazywa? Spidey i Super Przyjaciele, mi się wydaje. Jest taka, o, reklama jeszcze wjechała. Odsłonię, żeby było wiadomo. Jest taka bajka na Nickelodeon, a może na Disney Junior, gdzieś tam jest i w każdym razie on tam to ogląda i tam się pojawia Spider-Man, tam się pojawia Miles Morales, tam się pojawia Spider-Gwen, czy Gwen Ghost, czy jak tam się to teraz nazywa, więc rzeczywiście zgadza się, a to poza tym jest wygodnie, no. Piszesz tutaj właśnie jeszcze
piszesz oczywiście tutaj jeszcze o to, że dzieciaki nawet jest dużo łatwiej, wiesz, w naszym przypadku pewnie obejrzeć to w domu niż ogarnia dzieci. No ja w tym momencie idąc do kina muszę ogarnąć opiekunkę, więc to się oczywiście wszystko wiąże z czasem, z kosztami, no bo wiadomo, że to już nie tylko mój czas, ale to są moje opiekunki i tak dalej, a w domu, ciach, dziękuję bardzo, włączam sobie, nie ma problemu, włączasz sobie na telefonie, na Netflixie, obejrzysz sobie jeden odcinek, pół odcinka, 10 minut i sobie możesz skończyć, kiedy masz przerwę w pracy czy coś. No zdecydowanie się dużo oczywiście pozmieniało. Może też częściej ludziom przeszkadzało, jak ktoś gadał, wywalał popcorn na ziemię i generalnie przeszkadzało w zaciszu domowym słuchawki i jedziesz. Wydaje mi się, że akurat tych osób jest coraz mniej, to akurat my jesteśmy takimi osobami, chociaż no ja dlatego nie lubię chodzić na przykład w weekend, bo wtedy wiem, że na przykład jak na film jest dużo dzieciaków, ja lubię chodzić na przykład w tygodniu, bo wiem, że dzieciaki wtedy do kina nie chodzą, co nie? No i tak to rzeczywiście jak jest. Spidey i super kumple, mój syn też ogląda. No widzisz, no to Wiktor by sobie przyły piątkę z twoim synem. A tutaj no, nie jest to pierwszy serial, który ostatnimi czasy jest anulowany i to nie tylko i wyłącznie na HBO, bo przy Netflix też ostatnio pokasował kilka rzeczy. No, co tu poradzić, panie, panowie, takie jest życie, jeżeli się nie klika. Słuchajcie, no, wiecie, ja wam nawet dzisiaj mówiłem, że jak najbardziej ja się opieram o dane, o analitykę z YouTube'a i gdybym był pewnie tak do bólu, no nie chcę powiedzieć wredny, ale tak skuteczny i chciałbym tak prowadzić to rzeczywiście, jak jest to na HBO, to pewnie już dawno połowa materiałów by wylądowała w koszu. Bo na przykład odcinki na żywo naprawdę nic nie wnoszą do YouTube'a, do kanału, do tego, czy on rośnie, czy nie, a po prostu tylko i wyłącznie dlatego jest cały czas robiony, że lubię się z wami spotykać i sobie z wami lubię gaworzyć. Także no, ale wiadomo, tam są, to jest tak, że no u mnie to nie kosztuje stworzenie tego kilkaset milionów dolarów, a u nich rzeczywiście no, to już wygląda całkowicie inaczej, no ale wiadomo jaka jest sytuacja w Formudzie. Słuchajcie, Rebel Moon Zacka Snydera, 2 filmy i wersja reżyserska. Są zdjęcia. Zaraz wam pokażę, to akurat artykuł Deadline. Słuchajcie, to jest masakra. 2 filmy i wersja reżyserska. Czyli dostaniemy 4 filmy tak naprawdę. 4 filmy, no. Słuchajcie, reżyser Zack Snyder, no, nie trzeba przedstawiać, uchylił rąbka tajemnicy na temat super widowiska sci-fi Rebel Moon. Zapowiedział 2-częściowy projekt w wersję reżyserską i udostępnił pierwsze zdjęcia z produkcji. Czy robią wrażenie? Wam tutaj wrzucę w tym momencie. Jest to first look oczywiście Vanity Fair, więc możecie popatrzeć jak to ładnie wygląda. Ależ ma zrobiony kaloryfer. Pięknie. Tutaj widzicie. Trochę tak zalatuje Dune'ą i 15 000 innych filmów, które widzieliśmy, no ale to już nic nowego. Rzeczywiście ekipa aktorska również dosyć ciekawa. I już przechodzę do artykułu. Snyder stwierdził, że z budżetem przekraczającym ponad $166 milionów, dużo, oraz pokaźnym ponad 3-godzinnym metrażem projekt zostanie rozbity na 2 filmy. Netflix dał jej zielone światło na ten pomysł. No, dziwicie się? Dziwicie się, że mu dali zielone światło? To Zack Snyder. Premierę pierwszego zapowiedziano na 23 grudnia bieżącego roku, a drugi mamy obejrzeć niedługo później. Film dostanie również jeszcze dłuższą wersję reżyserską. O tej jednak niewiele więcej wiemy. Więc krótko mówiąc dostaniemy 4. No słuchajcie, Netflix, Snyder mówi, słuchajcie, dostaniecie film, a właściwie 2 filmy dostaniecie. Będzie rzeczywiście trwało to ponad 3 godziny, po czym 3 miesiące później, załóżmy, 3 miesiące później, po tym jak już film trafi na platformę, już, że tak powiem, słupki zaczną spadać, wrzucimy wersję reżyserską. Nie będzie was to kosztowało dużo więcej, nie wyświetli się tak samo dobrze jak oryginał, ale powiedzmy tam z 20% osób na to kliknie, takie skruchy na przykład. No, pewnie, że tak. Akcja Rebel Moon rozgrywa się na obrzeżach wszechświata. Spokojna dotąd kolonia staje się obiektem ataków ze strony armii tyrana Belisariusa. Zdesperowani mieszkańcy wysyłają młodą kobietę o tajemniczej przeszłości na sąsiadujące planety w poszukiwaniu dzielnych wojowników, którzy stanęliby w obronie atakowanej kolonii. Ja ostatnio czytałem książkę o podobnej fabule. Zobaczymy, może będzie dalej napisane, że to jest rzeczywiście na podstawie książki. W obsadzie znaleźli się m.in. Sofia Boutella, Anthony Hopkins, pięknie, Charlie Hunnam,
zapewne kojarzycie. Demon Honshu, Donna B., Ray Fisher, Carrie Elwes. Carrie Elwes. Kto pamięta? Pytanie dla wszystkich. Carrie Elwes. Z jakiego cyklu filmów najbardziej go pamiętacie? Nie pokażę zdjęcia. Corey Stoll, Michael Heinzman, a także Stuart Martin. Rebel Moon, czyli odrzucony pomysł na Gwiezdne Wojny. W 12... już zatrzymuję. W 2012 roku, kiedy Lucasfilm zastanawiał się, jak wskrzesić Gwiezdne Wojny, Snyder zaproponował studiu realizację widowiska przypominającego 7 samurajów Kurosawy, ale też z dzielnymi Jedi w centrum opowieści. Wytwórnia ostatecznie odrzuciła pomysł, decydując się na przebudzenie mocy. Snyder najwyraźniej nie zapomniał o swoim koncepcie i po sporych zmianach w fabule postanowił wykorzystać go dla Netflixa. To nie jest nowość, że naprawdę mamy film, który no powiedzmy została zmieniona fabuła. To już było bardzo często. Ostatnio mówiłem o filmie Johna Carpentera, tak? O filmie Johna Carpentera Duchy z Marsa i tam rzeczywiście to miała być trzecia część przygód Snake'a Plissken'a. Również druga część filmu Piła miała być całkowicie inna, ale zmieniono. Tak, Carey Elwes jak najbardziej grał Robin Hood Facet Veritas, a mi chodziło o doktora Gordona właśnie z serii Piła. To jest właśnie on. Za fabułę Rebel Moon odpowiadają te same osoby, z którymi Snyder współpracował przy swoim poprzednim Netflixowym przedsięwzięciu, czyli Armii Umarłych. Snyder liczy, że na początek nowego ekranowego uniwersum. Teraz wszyscy robią uniwersum. Wszyscy. Jak jeden mąż. Wszyscy po prostu ciach. Po cholerę dla kasy. Tylko i wyłącznie. 7 wspaniałych w kosmosie. Już widzę, jak Charles Bronson śmiga sobie po kosmosie. No, wiecie. Tak widziałem American Psycho. Mhm. No, zobaczymy, panie i panowie. 2 razy 1,5 grama wersja reżyserska, 7 gramów. Wszystkiego można się spodziewać. Wszystkiego się można spodziewać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Znając Snydera, będzie pięknie wizualnie. A co więcej, no to już zobaczymy. Jak to będzie. A teraz, panie i panowie, przechodzimy dalej zostaniemy w świecie, że tak powiem, HBO, czyli DC, Warner Brothers i tak dalej. Bill Skarsgård zamieszka w uniwersum DC, a rola zaskakuje. Rzeczywiście sam byłem zdziwiony, że akurat tę rolę wybrał w pewien sposób, jak podaje Heroic Hollywood. I jeszcze jedna gorąca wiadomość z najnowszego odcinka podcastu The Hot Mic. Jeff Snyder ujawnia, że Bill Skarsgård rozważa dołączenie do uniwersum DC, co nie jest zaskoczeniem. Plotki na ten temat krążą od jakiegoś czasu po sieci, jednak widowisko, w którym może wystąpić, jak najbardziej zaskakuje. Zaraz wam o tym powiem, tylko muszę sobie łyknąć herbatki. Dużo gadam, to ich się pić chce. Od razu. A dzisiaj moja ulubiona, czyli Earl Grey. Oczywiście zrobimy sobie później na Discordzie dogrywkę. Pogadamy sobie chwilę. Możemy pogadać, a na Discordzie gadamy o wszystkim. Czasami gadamy o filmach, czasami gadamy o piłce nożnej, a się działo, bo wczoraj była i Liga Mistrzów i dzisiaj, panie i panowie, dzisiaj były oczywiście baraże do pierwszej ligi, do Ekstraklasy, ale o tym, jak już coś, to za chwilę. Bill Skarsgård do tej pory wskazywany był jako kandydat do roli w widowisku w Batman, The Brave and the Bold. Jego udział wydaje się być naturalny, gdyż kandydatem na stanowisko reżysera jest Andy Muschietti, czyli twórca duologii To. No wiadomo, tam Skarsgård zagrał oczywiście morderczego klauna z kosmosu, Pennywise'a. Klaun z kosmosu, no ale niech będzie. Jednak zdaniem Snydera aktor zainteresowany jest raczej widowiskiem Swamp Thing. Miałby zagrać tytułowego bohatera, czyli potwora z bagien. Przypomnę tylko, że był serial Swamp Thing nie tak dawno i przed wyświetleniem pierwszego odcinka Netflix go skasował. Swamp Thing, znany w Polsce jako potwór z bagien. Jozin z bazin, Donald marzy. Niech będzie. Zadebiutował na kartach komiksów DC w 1971 roku. O, jest młodszy niż ja. Autorami postaci są scenarzysta Len Wein i rysownik Bernie Wrightson. Jej pierwszym wcieleniem był uzdolniony naukowiec Alec Holland. Mężczyzna uległ wypadkowi, w wyniku którego zyskał supermoce, ale jego ciało zostało nieprawdopodobnie zdeformowane. Od tej pory odtrącony przez ludzi bohater żył samotnie na bagnach. No mówiłem, Jozin z bazin, nic więcej.
Komiks Swamp Thing był już kilka razy ekranizowany. W 1982 roku powstał film Potwór z bagien, pod którym podpisał się sam Wes Craven. Tak, ten Wes Craven, on między innymi Wzgórza mają oczy i tak dalej, i tak dalej. Koszmar z ulicy Wiązów. W latach 90-93 stacja USA Network wyemitowała również serial pod tym samym tytułem. Bohater powrócił na mały ekran w 2019 roku w produkcji stacji CW. Niestety została ona skasowana po zaledwie jednym sezonie. Swamp Thing ma być pierwszą częścią fazy nowego. Co? Tak, uniwersum DC. Jakby mnie bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze mnie rozumiecie. Ma być nową częścią uniwersum, które nosi nazwę Bogowie i Potwory. Za jego scenariusz i reżyserię odpowie James Mangold, który ma na swoim koncie komiksowe widowisko Logan Wolverine. I jeżeli zobaczę, jaki to jest tytuł Logan Wolverine, tak, rzeczywiście to był najlepszy Wolverine, jakiego ja widziałem. Wiecie, bardzo często jest tak, że pierwsza część jest dobra, dwójka jest słabsza, trójka jest słabsza. Przy okazji, według mnie oczywiście, przy okazji Wolverine jest odwrotnie. Trzecia jest najlepsza, potem jest druga, a jedynka się oczywiście do niczego nie nadaje. Donald marzy, żeby do kosmosu. Tak, to jest oczywiście przeróbka. W oryginale to jest Iwan Mlatko i Banjo Band, a to jest przeróbka kabaretu pod Wyrwi groszem pod tytułem Donald marzy. Patrz, grał Morderczego Klona z kosmosu. By the way, jest taki film jak Morderczy Klon z kosmosu. Wiem, pamiętam, widziałem to. Powrót potwora z bagien to mój najnowszy guilty pleasure. Proszę bardzo. Ze swoją aparycją widzę go w dwóch rolach. Reportera Jacka Rudera, który po kąpieli w tych samych chemikaliach co Joker, zdobywa drugą osobowość, The Creeper. No. Zobaczymy, jak to było. Tak, Jozin z Bazin to właśnie. Oj, co to jest? Aha, dobra, już się przestraszyłem. To jest oczywiście, ja widzicie tutaj reklama kolejna. Sky Showtime, to tej nazwy mi brakowało wtedy. Sky Showtime, tutaj widzicie, pojawiała się reklama, także idą miliony na moje konto. Idą miliony, człowiek by chciał, naprawdę, co by chciał, ale no fajnie, no dobrze, bo rzeczywiście to jest dobry aktor, no co tu dużo mówić, można go lubić albo nie, ale nie można powiedzieć, że jest złym aktorem, więc jestem ciekaw rzeczywiście, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie wszystko super fajnie i się panowie dogadają, będzie super dobrze, ale to oczywiście nie jedna informacja, bo teraz jest o Supermanie. Clark i Lois prawie wybrani, prawie, tyle brakuje. Kto zagra w Superman? I słuchajcie, ja wam tutaj pokażę, kogo oni wytypowali, kto, że tak powiem, jest w Final Four, no niech będzie w playoffach, niech będzie w barażach. O. To jest akurat artykuł Deadline. James Gunn jest już blisko dokonania wyboru gwiazd widowiska DC Studios Superman Legacy. Jak podaje portal Deadline, za tydzień, półtora rozpoczną się finalny etap przesłuchań do ról Clarka Kenta i Lois Lane. Portal zna też niektóre z nazwisk osób, które w tych testach wezmą udział. I słuchajcie, tutaj mamy kandydatów i przed Jamesem Gunnem i Peterem Safranem pojawi się według źródeł Deadline między innymi ci trzej aktorzy. Postaram się pokazać po kolei, żeby nie zdradzać. O, jest, proszę bardzo. Nicholas Hoult, weteran kina komiksowego, bestia z cyklu X-Men, ostatnio widziano w komediowym horrorze Renfield i serialu Wielka. Proszę bardzo. Oczywiście on do roli Supermana, nie do roli Lois. Także, chociaż z drugiej strony to z Ameryka. Cholera wie. Lecimy dalej. Kolejnym jest David Cornsweet, znany z seriali Ryana Murphy'ego Hollywood i Wybory Peytona Hobarta. Na dużym ekranie pojawił się w filmie Pearl, więc jak najbardziej w horrorze. Trzecim wyborem jest Tom Brittney, tak żeby go tutaj było widać. O, widać go, proszę bardzo. Najlepiej znany jest z serialu Grantchester. Zagrał też rolę u boku Toma Hanksa w filmie Misja Greyhound. I to są ci trzej panowie do roli Supermana. Który wam się najbardziej podoba? Dziewuchy, jest was tutaj kilka na czacie. Napiszcie, który z nich. Czy Tom Brittney, czy David Cornsweet, czy Nicholas Hoult. Jak tam to u was wygląda? Już tutaj patrzę. Zapiszecie. Wybieram numer 1, tutaj pisze Yo Eagle, czyli Nicholas Hoult, elegancko. No. David Cornwell wygląda jak brat Cavilla, więc pasuje. Jak zobaczyłem Cornwella, mówię, co to ani Cavilla daje znowuż? Potem patrzę, a rzeczywiście to jednak nie Cavill, nie? Więc jakoś tak, no dobra, to mamy tu tych trzech dżentelmenów, a jeżeli chodzi o panie, proszę bardzo, już wam tutaj pokazuję. Jeżeli chodzi o panie, to po pierwsze Emma Mackey jest jednym z pierwszych wyborów. Tegoroczna zdobywczyni BAFTY dla wschodzącej gwiazdy znana z serialu Sex Education, doceniana za rolę w filmie Emily, więc ona jest jednym z pierwszych wyborów.
Później po niej jest, panie i panowie, tutaj wrzucam, też nie widać, Rachel Brosnahan, dwukrotna zdobywczyni Złotych Globów, laureatka Emmy za główną rolę w serialu Wspaniała Pani Maisel. Okej. I trzecią osobą jest Phoebe Dynevor, gwiazda pierwszego sezonu serialu Bridgertonowie. Casting do ról Lexa Luthora i Jimmy'ego Olsena zostanie sfinalizowany dopiero po wybraniu Supermana i Lois. No pewnie muszą sprawdzić, jak to wygląda względem oczywiście chemii i w ogóle i tak dalej. Cześć panie i panowie, patrzcie, Terry Hulk Hogan, cześć Hulk! Witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Ona była w Śmierci na Nilu, ale która ona? To musi napisać, która ona. Coś w tym jest. Holt ma takie bardziej grzeczne spojrzenie, to jest komiksowy Clark Kent. No widzisz, w tym momencie muszą, bo to jest tak, że oni w tym momencie wybiorą jedną osobę, potem sprawdzą jaka jest chemia, czy się dogadują. Też pamiętajcie, że to są takie rzeczy, nawet takie pierdoły, jak na przykład wzrost. Czy aktorka nie jest za wysoka względem aktora, bo wiadomo, że Superman to musi być postawny facet, musi być powiedzmy tam, nie wiem, o 10 cm na przykład wyższy od Lois i tak dalej, więc zobaczymy. Czyli Emma McKee występowała w Śmierci na Nilu. Okej, to Rachel. No i widzicie, to są opcje. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Lex Luthor. No, mam nadzieję, że gorzej niż J.C. Eisenberg nie będzie. A wiadomo, jak to akurat wyglądało w jego przypadku. Mam nadzieję, że będzie rzeczywiście dobrze, sensownie. O ile można docenić jego grę aktorską, no to niekoniecznie coś ten YouTube jest z 20 minut do tyłu mi pokazuje tutaj, ale to dobrze, że tutaj się wszystko zgadza. Robert Downey Jr. nosił obsady, żeby być wyższym od Gwyneth Paltrow, chyba koturny, obcasy. No ale to też, Tom Cruise też jest kurduplem, bo Tom Cruise jest jeszcze niższy niż ja, on ma tam chyba 160 coś i też zawsze albo nosi buty na koturnie, albo jakieś na zasadzie pudełko jest postawione, czy coś takiego, no bo to musi oczywiście wyglądać, no też próżność aktorów jest wiadomo jaka, no a też nie czarujmy się, Superman to musi być facet duży, szeroki w barach i tak dalej. Ale słuchajcie, to nie wszystko, jeżeli chodzi o wybór aktorów do roli w komiksach. O, proszę bardzo. Kamala Iron, człowiek z wiedzą potężną. Tom Cruise ma 168 cm wzrostu. I oczywiście te wszystkie rzeczy, te komentarze, no ja wiem, że wy nie potrzebujecie, żebym je wam czytał, ale wiadomo też, że te nasze odcinki, nasze spotkania są dostępne na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i tak dalej, jako podcasty, więc tam nie ma szansy, żeby to poczytać, a jak przeczytam ja w tym momencie także jest elegancko. Mam niewiele ponad 150 cm, przy mnie każdy facet wygląda na postawnego. No i widzisz, no i elegancko. Ale z drugiej strony powiem ci tak, Madonna, ta piosenkarka też ma 150, Holly Hunter, świetna oscarowa aktorka, ma chyba 158 czy jakoś tak, to że akurat to jest w porządku. Cześć Darku, do zobaczyska za tydzień. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wybór aktorów do roli, no to jeszcze jest Batman 2, czyli Harvey Dent. Wiadomo, że Harvey'a w tym momencie nie wiemy. Trochę mnie to zniesmaczyło, kiedy przeczytałem, że w dwójce wystąpi Harvey Dent, bo mówię, kurczę, tyle Batman ma, to jego uniwersum, tyle ma fajnych złoli, a my ciągle wałkujemy to samo. No był już Tommy Lee Jones, był potem oczywiście w trylogii Nolana, mówię, daliby się kogoś innego, mnóstwo tych postaci jest, które można byłoby wykorzystać, a tutaj nic, cały czas to samo, już cały czas jest Joker, dalibyście coś innego, no ale jednak niestety będzie tak, jak będzie, ale słuchajcie, to jest akurat artykuł Collidera, Batman 2. Harvey Dent może zostać zagrany przez jednego z tych aktorów. Również wam zaraz pokażę, będziecie mogli powiedzieć, mi się podoba ten albo tamta. Kończy się proces wyboru aktora, który wcieli się w Harvey'a Denta w komiksowym widowisku Matta Reevesa The Batman Part 2. Jak powiedział John Rocha w podcaście The Hot Mic, na placu boju zostało 2 kandydatów do tej roli. Żeby nie było. Jak podaje Rocha, z jego źródeł wynika, że w filmie The Batman zobaczymy Harvey'a Denta jako nowego prokuratora Gotham. Zastąpi Gilla Colsona, który w Batmanie był jedną z ofiar Człowieka Zagadki. Nie jest jednak wykluczone, że pod koniec filmu nastąpi jego transformacja w dwie twarze, czyli jednego z najbardziej znanych wrogów Batmana. No tak. Jedna z najbardziej ikonicznych. A kto ma szansę zagrać? Proszę bardzo, już wam, panie i panowie, mówię, kto może nim być. Po pierwsze, Josh Hartnett. Ostatnio grał Guya Ritchiego w Gra Fortuny i Christophera Nolana w Oppenheimer. No rzeczywiście ja go pamiętam z różnych filmów, ale no nie wiem, niespecjalnie jest to jakoś dla mnie wybór dobry, ciekawy. No okej, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
To jest pierwsza osoba. Drugą jest Joel Edgerton, panie i panowie. Ostatnio zaliczył powrót do uniwersum Star Wars jako Owen Lars w serialu Obi-Wan Kenobi, więc można go zobaczyć. Joel Edgerton ostatnimi czasy bardzo był w miarę aktywny, no bo oczywiście można powiedzieć Wielki Gatsby, ale akurat nie o ten film mi chodziło, bo tutaj mamy jak najbardziej Obi-Wan Kenobi, nieznajomy, ale było kilka rzeczy, między innymi Zielony Rycerz, Green Knight, to było Czerwona Jaskółka, Bright, ten też film był, to jest akurat Netflixowy film. No i to są produkcje kategorii B, czasami C, no Pakt z Diabłem, no to akurat nie, no ale widzicie, Dar, The Gift, to było dobre, pamiętam, ale to już jest 8 lat temu. A propos 8 lat temu, przypomniało mi się, że któraś tam z wytwórni wrzuciła mi copyright strike, czyli chciała prawa do mojego filmu, który robiłem, top 10 najgorszych filmów 2015 roku, czyli sprzed 8 lat. No ale Exodus, Bogowie i Królowie, więc kilka tych rzeczywiście filmów jest. Jak to będzie wyglądało? Który u was jest ciekawszym wyborem? Josh Hartnett czy Joel Edgerton? Który wam się bardziej podoba? Piszcie mi. Zobaczę. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale no dawaj monitor. Ale imię to Trujący Blues chętnie bym zobaczyła. No, Poison Ivy, no do tej pory zagrała ją no i w tym momencie mi wypadło Uma Thurman, tak, Uma Thurman w 4. części. Michael Fassbender byłby fajnym wyborem, a z tej dwójki to Edgerton. Michael Fassbender, no nie wiem, ja nie wiem jaka jest jego sytuacja, jeżeli chodzi o MCU, prawda? O rolę Magneto w MCU. Czy będzie to coś więcej? Nie wiem, zobaczymy. Ja bym zobaczył Bestię jako Swamp Thinga. Aha, czyli ty jeszcze gadasz o tym, co tam, dobrze, proszę bardzo. No, zobaczymy. Mamy tych dwóch gentlemanów, to jest teoretycznie już Josh Hartnett. Czy on czasem to nie jest ten, co się z Demi Moore, to on nie podobny chyba był. Czy jakoś ten Kutcher był z Demi Moore, czy jakoś tak. W każdym razie, no, były dobre filmy, bo 30 dni mroku było dosyć fajne. Oczywiście Helikopter w ogniu. Pokazuję, co tam jeszcze więcej było. Ostatnimi czasy, czy było coś fajnego? No, Gra Fortuny, Oppenheimer to dopiero będzie. Jeden gniewny człowiek, to jest akurat w miarę chyba sensowne kino, ale tak patrzymy dalej i tak no, ostatnimi czasy niekoniecznie było dobrze, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo kiedyś sprawdzałem któregoś z aktorów i okazało się, że od kiedy zaczął grać w filmach, teraz w tym momencie nie pamiętam, ale od kiedy zaczął grać w filmach do pierwszej wielkiej roli, takiej, która powiedzmy sprawiała, że stał się rozpoznawalny, że nie było to na zasadzie tutaj zagrałem i czy będę miał pieniądze na czynsz i tak dalej, trwało to 13 lat, więc akurat to nie ma znaczenia. Pewnie niech zrobią. W sumie Oscar Isaac grał w X-Men i MCU, więc jak widać można to łączyć. No tak, ale w tym momencie to nie jest MCU, tylko to jest DC. Batman to jest DC Kamalo, także wiesz, to już przeciwstawna, bo ja nie wiem jak to wygląda kontraktowo. Pamiętaj, że Billy Dee Williams, który w Powrót Batmana, tym oczywiście Tim Burtona zagrał Harvey'a Denta, on miał cały czas ważny kontrakt, ażeby zagrać w 3. części, która nigdy nie powstała, prawda? I potem, kiedy powstawał film Nolana i obsadzili kogoś innego w roli Harvey'a Denta, oni musieli go spłacić, bo cały czas ten kontrakt był, on nie był ograniczony czasowo, tylko było na zasadzie, jak będziemy kiedyś kręcić Batmana, gdzie pojawi się Harvey Dent, 2 twarze, to Billy Dee Williams, ty się pojawisz, a oni stwierdzili nie inaczej. Więc tutaj może być różnie, ja nie znam tych zawiłości. Może za jakiś czas zaproszę Wiktora, on akurat dosyć dobrze się orientuje w świecie DC, a na pewno po Flashu Wiktor się tutaj pojawi, więc sobie pogadamy, także zobaczymy. Tak a propos, w ogóle zrobiłem ostatnio shorta, Oscar Isaac już 4 razy wstąpił w filmach z MCU. Oni chyba to stare uniwersum X-Men chcą skasować, robić nowe. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. 30 dni mroku, nie mogą sobie przypomnieć skąd kojarzy ten twarz. No i to rzeczywiście było w miarę rzeczywiście dobre kino z tego co pamiętam, bo no to było już kilka ładnych lat temu, tak? Tam były jakieś, nie wiem, zombiaki, potworasy czy coś takiego i to rzeczywiście dosyć dobrze zażarło, panie i panowie. No, zobaczymy. Oczywiście o wszystkich informacjach będę was na bieżąco informował. Będę was informował o informacjach. Używając nomenklatury, tutaj był wcześniej Cary Elwes, tutaj Robin Hood, mężczyźni, facet w rajtuzach, ależ redundancja, tak, ogromna redundancja, jak najbardziej. Przypomnę, że gadamy sobie o tym, co tam w Hollywoodzie, a skoro Hollywood, no to słuchajcie, pora na coś dla fanów horroru. No i to jest film, który wam już mówię w tym momencie, będzie omawiany
będzie omawiane, nieważne czy premiera będzie jutro, czy za rok, bo jestem wam to winien, gdyż dobrze wiecie, że tak mówię, jeżeli coś pojawia się w cyklu kultowe horrory, to kiedy powstaje kontynuacja, to zawsze będzie omawiana. Mimo że akurat recenzje tej serii powstawały już na starym kanale, ale jeżeli wejdziecie w playlistę, w listę odtworzeń, no to kultowych horrorów tam wszystko jest. Mowa oczywiście, panie i panowie, o Leprekonie. Leprechaun powraca, morderczy Karzeł powraca, reżyser wybrany, jak podaje The Hollywood Reporter. Widzicie to zdjęcie, ja zaraz do niego wrócę i powiem wam, o co mi chodzi. Jak zapowiadało w ubiegłym roku studio Lionsgate, tak też zrobi. Pomimo 2 rebootów cyklu, Karzeł Lionsgate szykuje kolejne odświeżenie serii. Wytwórnia znalazła już nawet reżysera. Słuchajcie, pierwszy Karzeł miał swoją premierę w 1993 roku. Jedną z ról zagrała w nim Jennifer Aniston, zaś w kultowego bohatera tytułowego wcielił się Warwick Davis. Oczywiście, jak już mówiłem, cały cykl Leprechauna był omówiony. Możecie sobie znaleźć i obejrzeć. A rzeczywiście nie wszystkie były dobre. Pamiętam, że jedno to było Leprechaun in the Hood. Po prostu grubo. Bohaterem serii jest jeden z mitycznych irlandzkich karłów, który musi spełnić życzenia każdego, kto znajdzie jego garniec ze złotem. Ten karzeł jednak pozbywa się niepotrzebnych mu śmiertelników w różne obrzydliwe sposoby. Film doczekał się 5 kontynuacji. Potem pojawił się reboot Leprechaun Origins, ale on chyba był rzeczywiście, z tego co pamiętam, bo Karzeł to było zawsze taki horror komediowy, a tam było na poważnie. Kolejną próbą odświeżenia cyklu podjęła stacja Sci-Fi. Efektem był Leprechaun powraca. Tak, to było już takie bardziej komediowe. Reżyserem Leprechaun został Kolumbijczyk Felipe Vargas, który ma na swoim koncie na razie tylko filmy krótkometrażowe. To jeden z nich, Milk Thief, czyli Zęby Mleczne, zwrócił uwagę wytwórni, sprawił, że powierzono mu odświeżenie kultowej serii. Szczegóły fabuły nowego filmu nie są na razie znane. Supraśl, oczywiście. Wiemy jednak, że za scenariusz odpowie Mike Van Way. To także nowa osoba w Hollywood. Żaden z projektów, przy którym pracował, nie ujrzał jeszcze światła dziennego. To się jednak wkrótce zmieni. Na jego koncie są bowiem teksty do horroru produkowanego przez Jamesa Wana The Crooked Man oraz aktorskiej wersji disneyowskiej animacji Lilo i Stitch. Oczywiście The Crooked Man, z tego co pamiętam, to on już chyba od 2016 roku gdzieś tam sobie wisi i nic z tego nie dostajemy. Zobaczymy. Czemu mnie to śmieszyło to zdjęcie akurat tutaj, ponieważ oczywiście jest mowa o Jennifer Aniston i dostajemy tutaj Jennifer Aniston i jest mowa o tym, że Warwick Davis wystąpił w roli Karła, więc daj nam jakiegoś innego Karła. To jest Karzeł z tej ostatniej części, to nie jest Warwick Davis, panie i panowie. Warwick Davis nie wyglądał tak jako Karzeł, aż nawet wam tutaj pokażę. Ależ cudownie. Zobacz, pokażcie mi jego zdjęcie. Pokażcie mi jego zdjęcie. Zaraz to gdzieś ogarnę to, tylko przełączę się w międzyczasie, żeby nie pokazywać wam, jak tutaj wyszukuję i tak dalej. Więc zobaczymy. Warwick Davis, a tu Leprechaun. Bardzo często się zdarza właśnie, że aktorzy zaczynają w horrorach no i to niekoniecznie wygląda dobrze. Proszę bardzo, mamy tutaj Warwicka Davisa, już wam pokazuję. Ciach, Warwicków Davisów ci u nas dostatek. Tutaj jest, no tylko że akurat w tym momencie ja zasłaniam, więc tak naprawdę to niewiele widzicie. No ale w każdym razie widać, że on wyglądał całkowicie inaczej. Tak wygląda dokładnie. To jest Warwick Davis. Tak możecie sobie go śledzić, patrzeć, tak rzeczywiście Warwick Davis, ale czemu ja zniknąłem wam pulpit. Chciałem zniknąć pulpit, no i nie pokazałem to, co nie chciałem. Więc no, wygląda inaczej, ale czy będzie to wyglądało dobrze? Cykl Leprechaun nauczył mnie, że nie wygląda to rzeczywiście super, nie wygląda to bardzo dobrze, no ale ja obejrzę, tak czy siak oczywiście z kronikarskiego obowiązku. Wiadomo, że jak tylko powstaje kontynuacja, a już było omawiane, no to w tym momencie trzeba zrobić. Wiem, że niedługo kolejne produkcje, może będzie rzeczywiście fajnie. Tu już patrzę. Keaton gra Sępa w MCU, Batmana teraz we Flashu ma znów, ale wiesz, no, nie porównujmy Michaela Keatona, wiesz, to jest inna sprawa, tym bardziej, że już było wiadome od dawna, że Batman, jego Batman, on już nie wrócił do tej roli, przynajmniej wtedy było wiadomo, więc zgodził się, no ale to chodzi o coś innego.
Ja czekam na Demeter, Przebudzenie zła. No widzicie, Leprechaun, niezła akcja, no cudów się nie spodziewam. Ja jestem ciekawa, jaki będzie nowy Nosferatu. No zobaczymy. Ja tylko przypomnę, panie i panowie, że jeszcze cały czas możecie głosować na kultowe horrory. Zaraz wam to gdzieś wrzucę jeszcze raz, pokażę, bo kilka jest osób w tym momencie nowych. Do środy, umówmy się, że do północy, tak powiem przysłowiowo, można głosować na kultowe horrory, to co będzie omawiane później. W tym momencie jest omawiany Dyniogłowy, później będzie Topór, a tutaj proszę bardzo, pokazuję wam bardzo ładnie, na co możecie głosować. Możecie głosować na naznaczonego, czyli Insidious, wszystkie filmy z tej serii, jak najbardziej. Potem jest Koszmar minionego lata, Koszmar następnego lata i innych tych wszystkich lat również możecie wrzucać. Link w tym momencie na czacie jest oczywiście. Wzgórza mają oczy, wszystkie wersje te nowe też. Wstrząsy, Tremors 7 części, a także Ptakodemia i Birdemic, chyba w sumie najkrótsza z tych wszystkich, ma tylko i wyłącznie 3 części, więc link tam jest, możecie głosować. W tym momencie póki co prowadzą Wzgórza mają oczy 38%, druga jest seria Naznaczony Insidious, trzecia jest seria Koszmar minionego lata, czwarte Wstrząsy, a na samym końcu 7% Ptakodemia, Birdemic. Więc rzeczywiście głosujcie, bo warto, naprawdę warto. Tak, teraz jest Dyniogłowy, później będzie Topór, później właśnie będzie coś. A co? To jest właśnie to, że wy głosujecie, tak samo te filmy, które wtedy widzicie, te 5 propozycji, to są propozycje wasze, więc to nie jest tak, że Skrój sobie wymyślił i proszę bardzo, będzie. Nie. Wiadomo, że pewne rzeczy cenzuruję, bo niekoniecznie miałbym ochotę na przykład omawiać 26 części serii Amityville, bo tego jest aż tyle. Nam nawet Mark Polonia ostatnimi czasy się zahaczył i którąś tam z części zrobił, no ale to już jest, panie i panowie, inszość, jak mawia kabaret, a że akurat dzisiaj tego było dosyć dużo, więc może niekoniecznie. Słuchajcie, tu jest Discord. Discord oczywiście jest również w opisie, możecie w niego klikać, także zaraz tam sobie zrobimy dogrywkę i pogadamy tam sobie o wszystkim i o niczym, jak to zresztą zawsze ma miejsce przy okazji dogrywek. No co wiadomo, tylko i wyłącznie Discord, więc tylko i wyłącznie audio. Pogadamy sobie przez mikrofony. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo oczywiście. Było mi niezmiernie miło, że dzisiaj byliście ze mną, byliście z nami. W przyszłym tygodniu będzie kolejna 10. Jutro, mam nadzieję, że jutro jak zdążę, będzie recenzja Transformerów nowych. We wtorek pewnie będzie kolejna 10. W środę kultowe horrory. Piątek chyba Flasha nie zdążę zrobić w piątek. W piątek jest chyba Flash, tak? Tak, pewnie będzie w sobotę, ale będzie Flash na pewno omówiony, bo to jest oczywistość, panie i panowie. A w tym momencie z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo i widzimy się za tydzień. Cześć.